barka, który faktycznie ma coś wspólnego z Dniem Zmarłych. Siemanko, jesteśmy właśnie w San Antonio. Przyjechaliśmy tutaj na paradę z okazji Dnia Zmarłych, czyli Day of the Dead. Po hiszpańsku nie będę próbował, bo na pewno to zepsuję. Ciekawa sprawa, ponieważ 2 lata temu, dokładnie 1 listopada, miałem okazję być na takiej samej paradzie, ale w Mexico City, czyli w miejscu, z którego te parady się tak naprawdę biorą i tam z reguły są największe, więc będę miał okazję porównać, jak to wygląda w San Antonio. San Antonio już po samej nazwie możecie łatwo stwierdzić, bardzo mocno związane z kulturą Meksyku, swoją historią. Jeżeli prześledzicie sobie, to tutaj tak naprawdę Alamo chociażby, czyli wojna teksańsko-meksykańska. Duże wpływy kultury latynoskiej, duża też populacja, jak zresztą we wszystkich większych miastach w Teksasie przez bliskość z granicą. Duża populacja i napływ imigrantów z Meksyku. To też odzwierciedla się to także w kulturze, w kuchni, w takich świętach jak dzisiaj. Także zobaczymy. San Antonio, przepiękne, jedno z moich ulubionych miejsc w Teksasie, jeżeli chodzi o miasta, no bo trzeba tu rozgraniczyć. Ogólnie miasta nie są super ciekawą atrakcją turystyczną, aczkolwiek downtown San Antonio ma coś cały Riverwalk, czyli tak naprawdę wszystkie bary, restauracje znajdują się wzdłuż rzeki, po której pływają cały czas barki. Po prostu daje tak niesamowity klimat, szczególnie nocą, szczególnie po zachodzie słońca, jak właśnie teraz. A w dodatku w tym akompaniamencie tych wszystkich instalacji, które dzisiaj zobaczymy, mi się wydaje, że to będzie naprawdę coś wartego zobaczenia. Już sam się nie mogę doczekać, jestem ciekaw, jak to wygląda. Na ten moment jesteśmy jeszcze 5 minut od celu. Póki co nie widzimy, żeby coś się niesamowitego działo. Parada trwa już od godziny i będzie trwała jeszcze przez godzinę, więc teoretycznie zaraz powinniśmy coś usłyszeć i zobaczyć. Tak, ja jestem ciekawa, ile faktycznie zobaczymy, bo teoretycznie powinny obowiązywać jakieś bilety, czyli można było zarezerwować sobie super miejsce do oglądania płynących barek i tych wszystkich innych atrakcji. My tego nie zrobiliśmy, bo myślę, że powinna ta cała parada być również widoczna z miejsc ogólnodostępnych. Więc zobaczymy, czy się nie przeliczyliśmy. Pomijając dzisiejszy dzień, można też wykupić bardzo fajną wycieczkę barką. Można właściwie w każdej restauracji prawie że, albo restauracja wskaże drogę, gdzie można kupić bilet. Wtedy oni czekają, aż zbierze się grupa kilkunastu osób i można taką barką się przepłynąć. My w tamtym roku mieliśmy tę wyjątkową szansę wejść na tę barkę w momencie, kiedy zachodziło słońce i wtedy zupełnie ta wycieczka wygląda inaczej. Wszyscy nasi znajomi też nam polecali, jeżeli robicie ten tour barką, to koniecznie tak, żeby pływać też po zachodzie słońca. Jak wszystkie te światła, Tak. zupełnie to inaczej wygląda z tym całym oświetleniem. Tak naprawdę jest petarda. No i ważna rzecz, w tej barce to nie chodzi tylko o to, że są widoczki, ale również jest przewodnik, który wskazuje wam wszystkie punkty. Tak. Wskazuje wam wszystkie punkty charakterystyczne na obszarze downtown, ale również takie, które gdzieś tam wyłaniają się na horyzoncie. I macie przy okazji taką dodatkową lekcję historii. Tak, bo oprócz tego, że on wskazuje, co mijamy, no to też ma przygotowanych wiele ciekawostek. Ja dokładnie nie przytoczę, bo nie pamiętam, ale wiem, że było to wszystko utrzymane w takim dosyć wesołym, śmieszkowatym klimacie, więc Jak to Amerykanie było... Amerykanie zresztą mają Tak, stylu. dokładnie, więc to i dla dzieci, i dla osób starszych, i dla dorosłych. Wszyscy na takiej barce na pewno się będą super bawić. No i jest to chyba najbardziej efektywny sposób, żeby faktycznie zobaczyć całe miasto w pigułce. No i tam w oddali widać jedną z atrakcji downtown San Antonio, czyli karoce, koniki oświetlone super pięknie. Karoca właśnie na tle fortu Alamo, albo bardziej tego, co z niego pozostało. A tutaj już chyba ludzie się gromadzą, którzy chcą oglądać paradę z okazji Dnia Zmarłych. A zobacz, przechodzimy właśnie koło wspomnianego Alamo i już widzę różnicę względem zeszłego roku, ponieważ są prowadzone prace remontowe. Pamiętam, że one się zaczynały na tej części ulicy w zeszłym roku, jak byliśmy. Dokładnie to było równo rok temu. Ale wszystko to, co widzicie za tymi barierkami, było jeszcze dostępne. Ciekawe.
No to tylko w Ameryce militarna klimatyzacja i ogrzewanie. Thank you for the service. Bardzo klimatycznie. Trzeba im oddać. Oni potrafią te iluminacje jak mało które miasto. Pierwsi przebrani ludzie. Pytanie, czy my się spóźniliśmy i oni siadają, czy już dopiero zbierają na tym odcinku? Zapyliśmy się na dwie ostatnie marki, ale mogę się mylić. Ja bym powiedziała, że i tak jestem zadowolona, bo udało nam się tutaj wejść. Co ty zobaczysz? Za całe $0, złotych i tak dalej. Nie zrozumcie mnie źle, no cały czas to są piękne widoczki tutaj. San Antonio. I kolejna. Święto oczywiście to jedna sprawa, ale spójrzcie jak pięknie oświetlone są w tym miejscu drzewa. Pamiętam, że przy takim regularnym płynięciu barką te oświetlenia wyglądają tak samo, więc możecie wyobrazić sobie, jak może być tutaj pięknie nawet bez żadnej uroczystości, gdy zarezerwujecie sobie River Walk. Tak, o. To płynie pierwsza barka, która faktycznie ma coś wspólnego z Dniem Zmarłych. Tak, płynie barka z numerem 8, wcześniej była 7, także zastanawiam się, ile tutaj numerów jeszcze przypłynie, zanim się wszystko zakończy. O. Modelo. Fajnie. O. Woo! Wspaniały pomysł na placement własnej marki. Myślę, że podczas takiego święta. Każdy tak, miejsce majstersztyk, fantastycznie. Powiem tak, no nie ma to nic wspólnego z takim świętem zmarłych, które na przykład obchodzi się dokładnie 1 listopada w Meksyku. Natomiast też nie mamy 1 listopada jeszcze, to było pierwsze, więc to bardziej, tak powiedział, mix halloweenowy. No, jest to zupełnie inne, zupełnie na mniejszą skalę, zupełnie z mniejszym wariactwem, ale bardzo przyjazne dla oka. No i kurczę, teraz na przykład taki dzień, jakby mieszkał tutaj, no to chętnie bym sobie właśnie na taką kolację, właśnie na Riverwalk skoczył i wydaje mi się, że w takim akompaniamencie na pewno to super wieczór do spędzenia w kulturalny sposób. Tak wygląda ten Riverwalk. Czyli spójrzcie, ile pięknych, klimatycznych, naprawdę jedynych w swoich rodzaju restauracji, kawiarni jest tutaj przy rzece. Wow!
Robi to przeogromne wrażenie. O, w końcu mamy barkę z ludźmi. Credit Union. Tak, Credit Union. Za przeszkloną ścianą jest centrum handlowe już, prosto przy rzece. Tak. No i chciałem sprostować teraz, bo wcześniej mówiłem, że chyba złapaliśmy się na dwie ostatnie barki, no już przepłynęło z 10, także jest całkiem dobrze. Tak, mamy ogromne szczęście. Udało nam się w końcu w dobrym miejscu wbić na rzekę i nawet nie ma takich tłumów. Można sobie bezpośrednio tak jesteśmy podejść pod samą wodę i zobaczcie. Tak, właściwie myślę, że to nawet był dobry wybór, bo wcześniej widziałam te tłumy przelewające się, już wychodzące z tych wszystkich stoisk, a teraz można na pewno w późniejszej atmosferze patrzeć na barkę. Łapiemy właśnie ostatnią barkę. Idę oto ona. Tak, świetnie. Dziwi mnie, że też płyną takie barki widmo, czyli barki, na których nie ma żadnych ludzi. Albo już nie ma. Albo już nie ma, bo być może też nie są zmęczeni. Natomiast uważam, że fantastyczny pomysł dla miasta na takie barki, gdzie można pokazać marki miasta, ale też marki komercyjne. No i ja myślę, że najlepsze to jest po prostu dla tych ludzi, którzy tutaj siedzą przy samych tych stolikach. Po prostu chillują, piją, jedzą, no i mają takie widoczki co 5 minut. Naprawdę fajny wieczór. I płynie następna bareczka. Ale to jakaś taka nietypowa. No i proszę, barka, która teraz tutaj nadpływa. Temat przewodni Luchadors. Teraz barka, która nadpływa z motywem przewodnim Lucha Libre. Mamy ring. Pięknie. Spójrzcie, bo tak prezentuje się wnętrze galerii, którą wam pokazywałam dzisiaj. Myślę, że całkiem przyjemnie. Tak, Podoba lubię się? tędy przechodzić, bo to jest taka przechodnia galeria. Czuję się bardzo bogaty. Premium. Przez te 2 minuty, jak tędy przechodzę. Tak. Ale już jestem tutaj 3. raz w sumie i 3. rok z rzędu.
tym miejscu. I cały czas czujesz się premium, Cały prawda? czas czuję się premium i zawsze się to kończy, jak przyjdziemy na następne drzwi. Dobra, i teraz wracając na parking, trafiliśmy na to przejście i dla mnie, ja jestem w szoku, ponieważ ta kupa ziemi, którą tutaj widzicie, jeszcze rok temu była po prostu pięknym przejściem takim właśnie tą wzdłuż tej rzeki, przez to centrum handlowe. Teraz to wygląda, jakby tutaj bomba wybuchła. To, co widzicie teraz tam na czerwono podświetlone, to jeszcze jest element Alamo, tam stało, możliwe, że stoi nadal za tym murkiem jedno z oryginalnych dział. No a to wszystko pomiędzy tymi budynkami, tu była ta ścieżka. Ja nawet nie wiem, gdzie w takim razie płynie rzeka. Jestem w szoku, jak bardzo to wygląda zupełnie inaczej. Tak to ma wyglądać właśnie. I w sumie bardzo podobnie to wyglądało. No pewnie coś tam modernizują, ale o, możecie sobie zerknąć na te wiski. Natomiast na ten moment, wow, bieda aż piszczy. Więc ja bym powiedziała, że jeżeli planujecie ten swój długo wyczekiwany przyjazd, na przykład do San Antonio, albo ogólnie wycieczkę, Alamo. tak, Bo jesteśmy tak naprawdę do Teksasu i odkładacie już ją od lat 10, to może sprawdźcie, gdzie, w jakich miastach, jakie prace się odbywają modernizacyjne. Także ja bym chyba poczekała, aż te wszystkie prace się zakończą i się tutaj przyjechała zobaczyć, jak ten efekt będzie wyglądał na samym końcu. A tutaj jeszcze na koniec podejdziemy tylko pod wejście. Gdzieś tutaj stał krokieta. nasz ulubiony krokiet. O, i to jest kolejny plus. Słuchajcie, przyjścia o tej porze, czyli już dosyć późno, bo zazwyczaj dorwać tutaj sekundę, w której nie ma już tłumu ludzi pod tym wejściem, jest szalenie trudno i wiem, że w tamtym roku nam się to nie udało, a teraz Co widzicie przed Wspaniałe. w tym momencie jest to kaplica, jedyne miejsce na obszarze Alamo, do którego wejście jest oddzielnie płatne. Tak, to poza tym cały fort możecie zwiedzać w godzinach otwarcia za friko. Tam jest wejście z jednej strony i możecie obejść go w całości, wychodząc tutaj. Nie nastawiajcie się na jakiś super długi hike. Oczywiście do niektórych pomieszczeń można wejść, tam są dodatkowe wystawy, aczkolwiek przejście tego zajmie wam 5-10 minut, bo to nie jest wbrew pozorom taki duży obiekt, jak wydawałoby się, nie wiem, chociażby jeżeli oglądaliście stare filmy o Alamo. To, co zostało, to jest to, co widzicie tutaj. To wszystko, co jest po tej stronie, jest nowe. oryginalny mur. A tutaj już poczta. Żegnamy się z San Antonio. Jeżeli dotrwałeś lub dotrwałaś do tego momentu, to oznacza, że odcinek się najprawdopodobniej podobał. Zostaw więc subskrypcję i napisz w komentarzu, o czym chcesz usłyszeć w kolejnym wydaniu Teksas po polsku.